Wszystkim, witajcie we vlogu na moim kanale. Dzisiaj postanowiłam zrobić vloga z czytania książki Wojciecha Kowalskiego Droga na cmentarz. Jest to tom pierwszy i jest to debiutancka książka Wojciecha. Ja z tym autorem miałam już do czynienia w związku z, i zaraz wam pokażę, tylko muszę po to sięgnąć. W związku z Dziennikiem Kobiety, gdzie jestem patronatem, co powiedział? Gdzie jestem patronką. No i ta książka była świetna, a teraz właśnie biorę się za recenzowanie tej książki. Po opisie wydaje mi się, że ona mi się bardzo spodoba. Też nie będzie się jej długo czytać, mam wrażenie, bo jest dość tak luźno napisana, w sensie luźny tekst jest i no, duża czcionka, więc myślę, że szybko to zejdzie. Mamy tutaj Natana, który nie rozumie słowa miłość i za to doskonale wie właśnie, że w życiu są najważniejsze pieniądze. I tak został wychowany. No i dorastając w takiej relacji, w domu tworzy swoją własną hierarchię wartości, gdzie na jej szczycie są tylko jego potrzeby, kaprysy oraz fanaberie. No i bogaty chłopak wśród swoich rówieśników jakby na początku budzi respekt. Wkrótce jednak przekonuje się, że pieniądze to nie wszystko i że świat nie jest tylko oparty na tym, czego chce Nathan. Więc jestem tego ciekawa. Jestem też ciekawa, kiedy powstanie tom drugi i o czym będzie. To będzie na pewno ciekawe przeżycie. A z takich słabszych momentów u mnie, no to muszę iść z moim iPadem do naprawy, gdyż w sobotę stał sobie on na podstawce i nie wiem, czy to nie wina podstawki, nie wiem, ale ekran pękł, w sensie jakby działa, ale przez, nie wiem, czy dobrze uchwycę, chyba nie, ale przez sam środek jakby tutaj, o, trochę widać, przez sam środek ekranu idzie pęknięcie, więc muszę oddać do naprawy. Wcześniej pęknięcie było też, kurczę, no nie widać, tutaj się zrobiło. Teraz przez cały ekran, więc zdecydowanie muszę iść do naprawy. No i jeszcze na 8 marca razem Sara Rzeczycka, autorka książek, tworzy akcję, w której kobiety dają sobie prezenty do 50 zł, więc pójdę teraz też na zakupy, bo muszę jutro już wysłać te rzeczy. A jeszcze nie mam nic, znaczy mam już powybierane rzeczy, ale jeszcze nie zakupione, bo jakoś tak się złożyło, że w tym roku się zagapiłam trochę z tym. Ale myślę, że bez problemu się wyrobię. Prezent do 50 zł. Mam 3 wskazówki. Później pokażę, co kupiłam. Natomiast na pewno postaram się stworzyć taki fajny, wartościowy prezent z rzeczy, które ktoś chce. No, także ja teraz zbieram się do serwisu, na zakupy, a potem biorę się za rozpoczęcie drogi na cmentarz. Także do zobaczenia w kolejnych update'ach czytelniczych. Mam nadzieję, że pomiędzy update'ami coś tam pokażę. Zobaczymy, co z tego będzie. Witajcie ponownie. Ja jeszcze nie zaczęłam tutaj drogi na cmentarz, natomiast zakupiłam już prezent, który miałam kupić. I coś chciałam powiedzieć. Miałam 3 jakby podpowiedzi do prezentu. Historyczna kryminał. Patrzę się na ekranik, a nie na was. Historyczna kryminał, kawa i biała czekolada. Więc z białej czekolady kupiłam
coś takiego. Mała kawka. Do kawki mam kubeczek. No i historyczny kryminał. Nie miałam zbyt dużego wyboru u siebie, chociaż to wydanie, które wybrałam, tak mi się spodobało, że podciągnęłam ją pod historyczną. A jest to Eneida w nowym wydaniu od Marial Oliwy, ale jest tak piękna, że musiałam ją mieć. Zaraz będę wszystko ładnie w pudełko pakować. Mam już nawet przygotowane. No i będę wysyłać, ale to dopiero jutro, a jak już zapakuję, to zabieram się za to, żeby też Wam dać trochę znać o tej książce. Właśnie przeczytałam taką jakby pierwszą część z książki Droga na cmentarz Wojtka Kowalskiego. No i co mogę powiedzieć o tej książce? Jest na pewno dosyć mocną książką, bym tak powiedziała. Na pewno autor określa wszystko jak jest. Mamy tutaj bogatych rodziców, którzy decydują się na dziecko. Ojca przy porodzie nie ma, bo ma pewne spotkanie. Okazuje się, że zdradza swoją żonę. No i tak naprawdę w życiu syna, Natana, czyli naszego głównego bohatera, rodziców nie ma, gdyż zajmuje się nim opiekunka. No i ojciec cały czas gdzieś pracuje, gdzieś wyjeżdża, więc ma cały czas rodzinę w poważaniu. Matka natomiast leży i pachnie, to jest jej ulubione zajęcie, a jego opiekunka Ada jest dla niego jak matka. Tyle na razie, o Jezu, przepraszam, tyle na razie wiem. Co jeszcze mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że pan Fader, jak to jest nazwane, jest bogatym adwokatem. No i jest bardzo arogancki i uważa, że wszystko mu się należy, bo ma pieniądze. No i jestem ciekawa, jak dalej się potoczy. Muszę przyznać, że naprawdę na razie mi się podoba, ale jak widzicie, jestem dopiero na samym początku. Mam cały czas jeszcze drogę na cmentarz, ale jestem już mniej więcej w połowie. A więc chcę powiedzieć mniej więcej, co mi się w tej książce podoba. Może są rzeczy, które mi się nie podobają, więc bardzo podoba mi się koncept książki. Bardzo podoba mi się przedstawienie naszego głównego bohatera i jego rodziców, jak oni wpływają na jego życie, jak to wszystko, co wokół niego się dzieje, decyduje o tym, że Natanek jest taką, a nie inną osobą. Jesteśmy w połowie, w sensie jestem w połowie książki i jestem gdzieś na momencie, kiedy Natan chodzi do liceum, więc w zasadzie od urodzenia całe życie chyba tutaj będzie naszego bohatera, chociaż no zobaczymy, jak to będzie dalej. Nie jest to książka zdecydowanie dla czytelników o słabych nerwach, dla czytelników, którzy nie lubią przekleństw w książkach. Tutaj jest tego sporo, ale uważam, że jest to tutaj jakby potrzebne, bo bez tego ta książka nie byłaby tak mocną książką, więc lecę czytać dalej. No i przejdę już, podejrzewam, z zakończoną książką, żeby też już powiedzieć całkowicie, co o niej sądzę. Jak na razie bardzo mi się podoba, polecam i już jak jestem w tej połowie, to czekam na kolejne tomy i mam nadzieję, że się pojawią. No i naprawdę jestem ciekawa, jak te dalsze losy Natanka się potoczą i czy ocknie się z tego, co tam się dzieje teraz u niego w życiu, czy nadal będzie taką osobą, jaką go wychowali rodzice. Liczę, że będzie to jakaś przemiana bohatera. A jeżeli nie, to też jestem ciekawa, jak to dalej się potoczy. Także czekajcie na kolejne update'y czytelnicze. Przychodzę z podsumowaniem książki Wojciecha Kowalskiego Droga na cmentarz. Bardzo podobała mi się ta książka i jest to też
Tak jak już wcześniej wspominałam na pewno, bardzo mocna książka o bardzo takim ciężkim wydźwięku, bym powiedziała. Generalnie mam tutaj, opowiem trochę, muszę się ustanowić wygodniej, żeby wam więcej opowiedzieć. Mam tutaj Nathana, z którym tak naprawdę przechodzimy drogę przez całe jego życie, więc ten tytuł jest bardzo adekwatny. No i rozpoczynamy od tak naprawdę jego narodzin, potem szkoła, pierwsze miłości, pierwsze używki i tak to leci cały czas. Natomiast Nathan jakby pomimo tego, że jest naszym głównym bohaterem, no to ma bardzo dużo problemów z nawiązaniem jakichkolwiek relacji, z usamodzielnieniem się trochę, z chęcią pracy. On zawsze dostawał wszystko na tacy. Rodzice tak naprawdę mieli go zawsze gdzieś tam, wiedzieli, że jest, ale bardziej to był taki syn na pokaz i miał robić to, co oni chcieli konkretnie, ale oni od siebie nie dawali nic. No i Nathan jaki wyszedł, taki wyszedł, jaki się wychował, taki się wychował. No i tak naprawdę jest to bardzo wstrząsająca książka. Ja do tej pory nie umiem trochę zebrać słów o niej. Bardzo podobał mi się język, bo nie był to taki literacki język, tylko bardziej potoczny. Mamy tutaj dużo wulgaryzmów, dużo też erotyzmu, więc nie jest to książka dla każdego. No i temat też nie jest dla każdego, bo myślę, że takie słabsze osoby trochę mogą sobie z tym tematem nie poradzić. Jest to naprawdę świetnie ukazane, jak tacy bogaci rodzice, ale nie tylko bogaci, ogólnie rodzice, którzy dają dzieciom wszystko na tacy, mogą tak naprawdę zniszczyć swoje dziecko i to dziecko tak naprawdę od najmłodszych lat będzie miało jakieś tam problemy albo chore ambicje i nie będzie to dobre ani dla tego dziecka, ani dla otoczenia. Także ja jestem naprawdę poruszona tą książką. Chętnie przeczytam kolejne książki pana Wojciecha. Jeżeli chcielibyście coś jeszcze od tego autora, oprócz właśnie Drogi na cmentarz, to polecam Dziennik Kobiety. To jest akurat zbliża się, jak to nagrywam, Dzień Kobiet. Jak wy to oglądacie, no to był dopiero Dzień Kobiet, więc to jest świetny prezent dla dziewczyn, kobiet, które jakby nie mają chęci od razu iść na jakąś terapię na przykład, co nie jest złe, ale chcą jakiś taki rachunek zrobić swojego życia u siebie i chcą trochę tam ulepszyć swoje życie. Także polecam. Jestem patronem tej książki, więc też się bardzo cieszę, że mogę ją polecać ludziom, bo jest naprawdę świetna. Ja przyznaję, że Dziennik Kobiety wypełniam. Ostatnio mniej regularnie, ale gdzieś tam cały czas się zapełnia i jest to, uważam, świetna książka. Dziennik i możemy po prostu wylać wszystko to, co w nim chcemy powiedzieć. Nie musimy koniecznie światu, ale możemy sami przed sobą powiedzieć wszystko, co i jak. Także pan Wojciech Kowalski, jego Droga na cmentarz, jest to bardzo też taka książka dająca wiele do przemyśleń i czekam na kolejne tomy, bo to jest tom pierwszy. Liczę, że jakieś kolejne się pojawią. Jestem ciekawa, czy to będzie gdzieś około właśnie rodziny Nathana, może jakieś inne losy Nathana, czy też to będą inni bohaterowie po prostu tylko w tej konwencji napisani. No. Także co? Dzięki za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że nie macie mi za złe, że nie wyszedł z tego vlog, tylko bardziej taka pogadanka o jednej książce z kilku dni po prostu. No i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!